Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Mamy 4 marca i kolejna dawka informacji ze świata gamingu i niestety ponownie dość pesymistycznych. Ale może zanim powiemy o tych pesymistycznych, to może najpierw te optymistyczne. Według informatora i analityka niejakiego Benji Salesa, który wrzucił informację na Twitterze na temat bijatyk, mamy aktualnie odrodzenie się całego rynku bijatyk. Street Fighter 6 sprzedał się w 3 milionach kopii, Mortal Kombat 1 również w 3 milionach, ponad 3 miliony kopii, Tekken 8 w ciągu 3 tygodni, bo gra jest w sumie z tych wszystkich bijatyk najnowsza, 2 miliony kopii. Widać, że gracze chcą grać w bijatyki i fajnie. Trochę zaczęło się tutaj. No i oczywiście też dosyć wysokie oceny mają te bijatyki. Oczywiście najwyżej punktowany z tych wszystkich 3 bijatyk jest Tekken 8 i widać, że pewnie Bart się cieszy, że mamy taki troszkę renesans gier mordoklepek. W sumie ciekawe, bo w pewnym momencie bijatyki bardzo znaczy one były na rynku, ale było o nich dosyć cicho i teraz jakby to powróciło i fajnie, że to się dzieje, że bijatyki powróciły. Myślę, że chodzi głównie tutaj o granie kompetytywne i to, że no, bijatyki są przyjemne. Akurat muszę przyznać, że w tym wypadku Tekken wypadł naprawdę fajnie. Mortal Kombat 1 może to nie jest ten Mortal Kombat, który był wcześniej tak dobry jak te wcześniejsze odsłony, ale nadal uważam, że jest w porządku. Natomiast no akurat Street Fightera 6 nie grałem, więc właściwie to nie grałem chyba w 5 i w 6 nie grałem, chyba w 4 chyba grałem. Także mamy tutaj, można powiedzieć, nie wiem czy można nazwać tutaj to powrót takiej ery bijatyk, jak to było z czasów pierwszego PlayStation, gdzie te gry święciły triumfy, ale coś tutaj jest na rzeczy. Myślę, że popularność tych gier spowoduje, że pojawią się nowe tytuły z gatunku bijatyk. Nie wiem, czy akurat nowe IP, bardziej bym stawiał na powrót znanych marek, jak chociażby Dead or Alive, może Virtua Fighter, o którym już wiele osób zapomniało. Mieliśmy jeszcze Battle Arena Toshinden, Bloody Roar, no jest cała masa bijatyk, które gdzieś były i zniknęły. Natomiast jeżeli chodzi o takie największe tytuły, to spodziewałbym się ewentualnie powrotu 3 bijatyk. To byłby Virtua Fighter, to byłoby Dead or Alive oraz Soul Calibur nowy. Natomiast no, jest widać popyt na tego typu gry. Może ludzie są po prostu zmęczeni już otwartymi światami, a to jest taki powrót do tych prostej rozgrywki, gdzie walczy 1 na 1, siadasz, bierzesz pada i po prostu grasz. I to jest fajne, myślę, w tym wszystkim. Natomiast no, zobaczymy, czy to się jakoś tam faktycznie sprawdzi to, co mówię, że bijatyk będzie wydawanych więcej, bo to wiecie, to jest troszkę też tak, że musimy brać pod uwagę to, że dzisiaj mamy wysyp bijatyk i dzisiaj mamy wzrost popularności bijatyk, więc jeżeli dzisiaj się twórcy dopiero obudzą, to pewnie Virtua Fighter i te wszystkie inne gry powstaną za 2 lata, kiedy już ten cały boom na bijatyki minie. Różnie to może być. Kilka informacji na temat Final Fantasy VII. Aktualnie gram, to jeszcze do tego wrócę, aczkolwiek pojawiły się jakieś problemy, podobno ze złym oznaczeniem płyt, no i oczywiście tamtym trybem wydajnościowym. Więcej o tym dowiecie się z mojej recenzji, która pojawi się niebawem, ale o tym jeszcze powiem. W każdym razie powiem Wam, że Final Fantasy VII, już abstrahując od tego, że tryb wydajnościowy wygląda kiepsko, jest to w mojej opinii, jeśli nie najlepsza, to jedna z najlepszych gier na PlayStation 5 do tej pory, jaka się ukazała. Tytuł naprawdę jest ogromny, fajnie przygotowany, mnóstwo fajnych rzeczy tam się dzieje, mnóstwo różnych fajnych rzeczy robimy, ale to dowiecie się wszystkiego z mojej recenzji, to jeszcze za chwilę do tego wrócę. No dobra, jeszcze dobra informacja, dobra, niedobra. Niektórzy już płakali i postawili pomnik po Star Wars Knights of the Old Republic, na którym pracowało Saber Interactive. No, okazuje się, że Embracer chce, czy tam już jest w trakcie sprzedaży Sabera za $500 miliarda, $500 milionów, całkiem niezła sumka. I
możliwe, że ta gra będzie dalej tworzona już pod innymi skrzydłami. Znaczy to jest w ogóle ciekawe, bo Embracer na początku skupował bardzo dużo tych podmiotów, to mówiłem to już o tym wielokrotnie, a teraz nie dość, że zwalnia ludzi, zamyka projekty, kasuje gry, to jeszcze sprzedaje tych, co wcześniej kupili. Widać, że rynek gier wideo jest aktualnie w koszmarnej zapaści, powiem wam, i zaraz jeszcze wam kilka takich negatywnych informacji tutaj sprzedam. Studio Supermassive Games, którym bardzo kibicuję od lat, twórcy m.in. Until Dawn, świetnego Dark Pictures Anthology i ostatnio z dużych takich gier The Quarry, również zwolniło 90 osób. To pokazuje, że niestety również, znaczy to nie są akurat Supermassive Games, to musimy sobie postawić tutaj pewną taką tezę, że te gry nie są aż tak popularne. To nie jest, nie wiem, Final Fantasy, czy jakieś inne gry od na przykład Naughty Dog, czy Uncharted. To są gry, które są dobre, ale one są jakby, wydaje mi się, że do takiego troszkę niszowego odbiorcy i niestety też tutaj poszło sporo osób. Wiem, że teraz oni pracują nad remake'iem Until Dawn, co jest w mojej opinii bardzo złym pomysłem. To już mówiłem, że ta gra naprawdę nie potrzebuje remake'u, ale robią to tylko dlatego, że będzie film Until Dawn, również chyba najmniej potrzebny film ever, bo gra jest tak filmowa, że ona tak naprawdę jest filmem, więc nie wiem, co oni chcą zrobić chcą zrobić grę bardziej filmową niż filmowa gra. Jest to absurd w mojej opinii i to jest zupełnie niepotrzebne, ale robią film i oczywiście wraz z premierą filmu będą chcieli wypuścić nową wersję Until Dawn. Prawdopodobnie ona będzie już na silniku Unreal Engine 5, co może zapowiadać, że będzie naprawdę świetnie wyglądało, chociaż tak naprawdę pierwsza Until Dawn, znaczy klasyczna Until Dawn na PlayStation 4 jeszcze nadal wygląda mega dobrze i nie sądzę, że ten proces tworzenia remake'u i filmu jest w ogóle potrzebny. Coś mi się zdaje, że w Supermassive polecą kolejne głowy, jak się okaże, że ani film, ani gra na siebie nie zarobi. A takie właśnie wieszcze tutaj historie, że to nie jest dobry pomysł. Zobaczymy, czy się sprawdzi. A skoro już jesteśmy przy zwolnieniach, to jeszcze jedna informacja. Zauważyliście, że tych zwolnień ostatnio jest dużo, no ale ktoś może powiedzieć, nie, ci co robią dobre gry są bezpieczni. No właśnie nie. Sony Interactive Entertainment prawdopodobnie zwolni 900 osób. I to z takich studiów jak Naughty Dog, Insomniac Games i Guerrilla Games, czyli twórcy najbardziej gorących i rozpoznawalnych marek aktualnie na PlayStation, czyli m.in. Insomniac, czyli Spider-Man, ostatnio oczywiście Naughty Dog, The Last of Us, Uncharted i Guerrilla Games, no teraz to Horizon, kiedyś jeszcze był Killzone. Także nie jest to prawdą, że tak się dzieje, że zwalniają tylko w tych, co nie wydają kiepskie gry. Dodatkowo Sony zamknęło 2 studia. London Studio, które stworzyło m.in. Blood and Truth na pierwszego PlayStation VR i zamknęło zespół Firesprite, którzy stworzyli ostatnio Horizon VR. I tak się właśnie dzieje. To oznacza kilka ciekawych informacji, że prawdopodobnie VR nie będzie już dalej przez PlayStation rozwijany, skoro zamknęli 2 studia, które robiły naprawdę dobre gry na VR-a, bo Blood and Truth w mojej opinii jedna z najlepszych gier na PlayStation VR 1. Na Horizon VR to jedna z najładniejszych gier na PlayStation VR 2, niekoniecznie najlepsza, ale na pewno najładniejsza i taki można powiedzieć troszkę benchmark. Natomiast problem jest taki, że nie sprzedało się prawdopodobnie zbyt wiele tych hełmów, przynajmniej nie na tyle, żeby sprzedało się dużo gier, bo wiadomo, to też nie jest tak, że każda osoba, która ma hełm, to zaraz kupi Horizon VR. No nie, tak nie jest. Na pewno, nie wiem jaki to tam jest średni, jak to się wylicza, to by trzeba zapytać jakiegoś marketingowca, natomiast czy tam jakiś dział sprzedaży, natomiast na pewno osoby, które nie posiadają hełmu, no nie kupią Horizon VR, ani nie kupią Blood and Truth na PlayStation VR 1, to jest oczywiste, więc
Z góry myślę, że te gry są skazane na to, że ich sprzedaż będzie dość niska, przynajmniej nie tak jak gier, których steruje się padem. No tak czy tak nie jest dobrze jak widzicie. Niektórzy uważają, że to będzie powrót krachu gier wideo, ale ja nie sądzę, żeby to się stało. Rynek teraz jest ogromny. To nie jest to, co było w latach 80., gdzie może było dużo twórców konsol, ale ogólnie deweloperów było niewielu. Nie sądzę, żeby teraz to się stało. Rynek przetrwa, aczkolwiek widać, że to trzepańsko rynku i wszystkich deweloperów idzie w najlepsze i to wydaje mi się, że nie jest koniec. I ten proces jeszcze myślę, że potrwa i będziemy się dowiadywać co tydzień o kolejnych zwolnieniach i o kolejnych zamkniętych projektach i o kolejnych grach. No, myślę, że problemem też jest to, że gry na siebie nie zarabiają. Ktoś może powiedzieć, jak to nie zarabiają? Sprzedają miliony kopii i nie zarabiają. No, tak, zgadza się, tylko że koszt wyprodukowania tej gry wraz z kolejną generacją rośnie niewspółmiernie, słuchajcie. To są coraz większe pieniądze, bo ktoś musi to zrobić, ktoś musi wziąć za to pieniądze, a niestety gier się nie sprzedaje tyle danego tytułu, żeby mógł na siebie zarobić, żeby mógł pokryć te koszta. Oczywiście to nie znaczy, że żadna gra nie zarabia, bo zarabiają oczywiście, tylko że jest to bardzo złożony proces, bo okres produkcyjny takiej gry to też nie jest 2 miesiące, tylko 2-3 lata, więc przez te 2-3 lata ci ludzie biorą za to pieniądze, a firmy jakby trochę rokują, że ta gra na siebie zarobi, tak? I potem ona wychodzi i nie zarabia i co? I dupa. Natomiast no to jest dość złożony proces tutaj w kwestii produkowania gier, natomiast ja myślę, że doczekamy się jeszcze większej fali zwolnień, że to jest dopiero początek. Jak już Sony nawet, które produkuje, no powiedzmy sobie szczerze, studia, z których wywalili tych ludzi, no to produkują pierwszoligowe gry. To nie są tytuły z niższej półki, to są pierwszoligowe gry. A mimo wszystko, żeby zachować jakąś stabilność i płynność finansową, tak podejrzewam, tych firm musieli zwolnić pracowników. To oznacza, że te gry na siebie za bardzo nie zarabiają, albo nie zarabiają tyle, aby móc tych wszystkich ludzi tam trzymać. No cóż, taka jest dzisiejsza rzeczywistość i niestety słabo. No słabo, ale cóż zrobić. Po kłosie COVID-u myślę, że po części to jest ta banieczka, po prostu pęka. Banieczka nie tylko w grach, ale banieczka IT. Myślę, że też chyba to dotyka hardware'u. Ostatnio nie robiłem jakiegoś researchu, ale podobno sprzedaż na przykład monitorów to totalnie leży. To nikt już nie kupuje monitorów, chyba jeszcze GPU to jakoś tam ciągnie, ale bardzo kiepsko jest ogólnie na rynku hardware'owym, bardzo kiepsko jest na rynku software'owym, bardzo kiepsko jest na rynku IT. Nawet dzisiaj chyba na Onecie był jakiś taki Forbesa artykuł właśnie o branży IT, że jest fala zwolnień i ta fala zwolnień będzie coraz większa, także nie jest dobrze, ale trzymam kciuki za wszystkich, którzy zostali zwolnieni, że znajdą pracę i będą dalej pracować i tworzyć jakieś fajne dla nas tytuły. Dobra, co nowego u mnie? U mnie nic nowego, słuchajcie, absolutnie nic nowego, patrzę tutaj, nic nowego się nie zdarzyło. Natomiast co w tym tygodniu planuję? Jak wiecie, jestem w trakcie ogrywania Final Fantasy VII. Gra jest ogromna i tak mnie wessało, że robię ją na 100%. To znaczy robię wszystkie zadania poboczne, nie bawię się w jakieś tam platynowanie czy coś takiego. Chcę po prostu skończyć wszystkie zadania poboczne i dopiero Wam tą recenzję przygotować. Mam na liczniku już chyba 140 godzin, 40 godzin, co ja gadam w ogóle, 140 godzin. To musiał zaginać czasoprzestrzeń. Czekajcie, zaraz Wam powiem ile dokładnie. Mam 49 godzin mam już na liczniku, co jest naprawdę dobrym wynikiem, kiedy weźmiemy, kiedy była premiera tej gry. Myślę, że około 55 godzin mi skończenie tej gry zajmie. Dzisiaj będę jeszcze dosyć mocno ją tyrał i w tym tygodniu na pewno ta recenzja się pojawi, bo wiem, że na nią czekacie. Tak czy tak, wstępnie mogę powiedzieć, że jest to jak dla mnie jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza gra na PlayStation 5. Absolutnie fantastyczny tytuł, oczywiście z problemami głównie technicznymi, ale to też w tej recenzji oczywiście zawrę.
te informacje, co mnie irytowało w tym tytule. Natomiast gra jest absolutnie masakrycznie dobra, tyle mogę powiedzieć i warto w nią zagrać. Tak, zerkam dzisiaj jeszcze na moją playlistę mojej niszowej serii krapów i widzę, że Skull Island Rise of Kong ma już 98 000, co oznacza, że muszę się zabrać za kolejnego krapa. Moim takim limitem jest tutaj zawsze, że robię kolejnego krapa, jak licznik wyświetleń przekroczy 100 000. I więc muszę zabrać się za kolejnego krapa. Mam co prawda 2 krapy nagrane, ale ponieważ byłyby one troszkę za podobne do poprzednich krapów, planuję ograć trzeciego i pewnie będzie to Mortal Kombat Special Forces na PlayStation. Możliwe, że w tym tygodniu, jeżeli uda mi się skończyć i zrobić recenzję Final Fantasy w tym tygodniu, to potem dopiero do 20 marca będzie spokój, bo wtedy pojawi się Alone in the Dark i Rise of the Ronin 22, więc będę miał chwilę czasu, żeby sobie tego krapa przygotować. Także wiem, że wiele osób czeka i spokojnie, doczekacie się, już jest jakby ten proces w toku moim w głowie, tak, w myślowym toku, że już mam to z tyłu głowy, że trzeba to zrobić, trzeba się za to zabrać i za to się oczywiście zaraz niedługo będę zabierał. Jeszcze taka małe przypomnienie, nie dostałem informacji od moich patronów na temat wysyłki nowych galerianów. Pokazuje, że są, no nie wiem, czy złapie ostrość. Złapie czy nie złapie? O, i chyba nie złapie, poczekajcie. Muszę tu jakoś się... O! Z Jesusem wybraliście takie galeriany. Naprawdę są fajne, bo są grube. Ten galerian jest takim galerianem, jaki chciałem zawsze zrobić, czyli właśnie taka moneta jest gruba, ciężka i to fajnie leży w dłoni. Natomiast czekam jeszcze na Wasze adresy, osoby, które z odpowiednimi progami dostały maila, żeby wysłać. Będą wysyłane galeriany i będzie też, jeszcze tego nie mam, ale jest już w trakcie produkcji nowa litografia. No i będzie już niedługo premiera nowego pudła pełnego barachła. Zostało mi jeszcze do zrobienia kubki. Wybraliście już wzór, także ten wzór kubków będzie się pojawi. Oczywiście jeszcze tam jakieś ekstra coś dodam i jakoś taką prezentację tego mini pudła pełnego barachła zrobię pewnie w marcu jakoś już to będzie, tak? Bo już zostały mi tylko te litografie i wykonanie tych kubków i już mam w zasadzie wszystko, co chciałem mieć do kolejnego pudła pełnego barachła, także już niedługo to ruszy. Trochę to zajęło, ale szczerze mówiąc powiem Wam, że to jest też tak, że się zajmowałem tym trochę z doskoku. Kiedy miałem chwilę, to po prostu się tym zajmowałem. No, ale zależało mi na tym, żeby dać Wam fajne gadżety, które myślę, że nie są takie gadżety, które gdzieś rzucicie w kąt albo wyrzucicie, ale żeby je po prostu fajnie gdzieś tam sobie używać. Bo ta moneta jest naprawdę spoko. Co prawda nie nada się do wózka w Lidlu, ale może się tam do czegoś nada. Nie wiem. Możecie wrzucić do fontanny. Gdzieś tam w zoo. Dobra, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten tydzień. Dla mnie będzie on dosyć intensywny, bo mówię, dosyć ostro cisnę tego Final Fantasy i mam nadzieję, już jestem w Cosmo Canyon, który jest ostatnią lokacją, chyba to jest 10 albo 9 chapter z 12 albo z 14, chyba z 12, przy czym te ostatnie 2 chaptery, no to już nie ma otwartej mapy i są dosyć liniowe z tego, co zauważyłem, bo patrzyłem, jak wygląda mapa. Także jestem już na ukończeniu i niedługo będę tą recenzję dla Was przygotowywał. Także no zajmuję, niestety. Nie zdążyłem na premierę, ale faktycznie gra jest gigantyczna. Gra jest totalnie gigantyczna i troszkę mi zajmie jeszcze jej skończenie, ale mam nadzieję, że już jestem bliżej niż dalej, może tak. Także już niedługo. Dobra, nie przedłużając, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez serwis YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.